Wtoreczek, 6:20. Od rana pada deszcz. Wieje, jest zimno. Na niebie tekstury się nie wczytały. Słońce jest w bliżej nieokreślonej pozycji, gdzieś za tymi niewczytanymi chmurami. W sumie wczytały się takie proste modele zasłaniające słońce. No i w zasadzie tyle. Co tu dużo gadać. Ale i tak was zapraszam. Szybkie przewinięcie do 17:00. No, więc skończyłem programować i chciałem wam coś dzisiaj pokazać, ale nie mam żadnego pojęcia, co wam pokazać. Bo ani o niczym jakimś szczególnym nie rozmyślałem dzisiaj, ani nic szczególnego nie kupiłem, ani nic szczególnego nie odkryłem. Więc wiecie dokładnie to, co wiedzieliście wcześniej z moich daily vlogów. Chatka też nic nowego nie uszyła na szydełku, więc też nic nie pokażę. Temat, który zaprząta mnie przez ostatnie kilka dni, to stworzenie gier. No w sumie nawet już ponad tydzień. I idea jest taka, że łączy ze sobą wszystkie elementy związane ze sztuką. Dobra, to nie wiem, na czym skończyłem, ale chyba coś o tworzeniu gier. Czyli tak, tworzenie gier to jest taki w sumie ultimate, jakby ostateczny projekt, jaki mogłem sobie wymyśleć, bo zbiera w sobie wszystko w zasadzie, co może mi przyjść do głowy. Czyli ma w sobie programowanie. Zasadniczo można tworzyć gry bez programowania, jednak gry raczej będą proste i raczej takie słabe. Dalej, w tworzeniu gier mamy też tworzenie muzyki, mamy też tworzenie grafiki, mamy tworzenie jakichś scenariuszy, mniej lub bardziej rozbudowanych. No i spięcie tego wszystkiego, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Więc wszystkie elementy są tutaj jakby mogą być mniej lub bardziej wyeksponowane. No i tutaj takim flagowym przykładem jest Eric Barone, czy jakoś tak, Concerned Ape, twórca gry Stardew Valley, który w zasadzie wszystko to, o czym tu mówiłem, ogarnął sobie samemu, czyli kodowanie, tworzenie grafiki, tworzenie muzyki, tworzenie scenariusza i wyprodukowanie tego wszystkiego w całości pod postacią gry komputerowej, która notabene została uznana za jedną z gier wszechczasów. Oj, w międzyczasie drugie drzewo zaczęło kwitnąć. Trochę bardziej nieśmiało względem tego pierwszego, ale już to pierwsze jest fajnie, to drugie też będzie zaraz. No, ale z tego, co też czytałem, to Eric Barone robił swoją grę przez 5 lat po 10 godzin dziennie, więc to była prawdziwa praca w kopalni kodu, grafiki, muzyki i scenariusza. No, ja zdecydowanie nie mam takich możliwości. U mnie to bardziej zahacza o 1 godzinę dziennie przy dobrym wietrze. No, wczoraj nie kodowałem nic, dzisiaj też się nie zanosi, więc nawet mniej niż 1 godzina dziennie. Ale no fajnie jest wiedzieć, że jest taka możliwość. Tak naprawdę tą grę, którą potencjalnie będę budował, zbuduję kiedyś może albo i nie, okazuje się, że da się to zrobić przy pomocy używania narzędzi open source, czyli takich narzędzi o otwartym kodzie źródłowym, które często są tożsame z narzędziami darmowymi, czyli można tworzyć grafikę, sprite i pixel art w programie Pixelorama, można tworzyć muzykę w LMMS, można programować w Godot Engine albo w Pythonie i różnych takich open source'owych narzędziach. Mały człowiek mi tu biega. Przytulna chatka robi przytulny ogród. Wyrywa chwasty. Porządkowuje kamienie. Gosia nauczyła cię układać kamienie? Nie. Czy nie dała rady jednak? Już się rozwalił. Co? Już się rozwalił. Tamten już spadł, no. Trzeba z tym razem zaprosić Kosię. Ale nie wiem, czy będzie chciała tak prędko przyjechać do nas po ostatnich naszych przygodach. Dobra, nie będziemy patrzeć w wyrywanie chwastów. Się speszy jeszcze i wyrwie za dużo.
No, natomiast każde z tych zagadnień to w zasadzie jest osobna dziedzina, bo one wszystkie spinają się w jeden efekt, ale każda rządzi się swoimi prawami. I o ile na przykład programowanie dość dobrze ogarniam i nie jest dla mnie jakby problemem napisanie jakiegoś kodu, zmodyfikowanie kodu, wymyślenie kodu od nowa, poprawienie go, zdebugowanie, zrefaktorowanie, to na przykład napisanie jakiejś prostej muzyki, która składa się z 4 dźwięków, już jest karkołomne. Stworzenie jakiegoś sprite'a z 32 piksele na 32 piksele, który się porusza, też już jest karkołomne. Podjęcie decyzji, czy postać, która jest bohaterem, ma mieć historię zawierającą się w 10 słowach, w 10 zdaniach, w 10 akapitach, czy może w 10 000 słów. Także to wszystko jest niesamowitym wyzwaniem. No, ale to wszystko, o czym właśnie wam mówię, się zupełnie nie wydarzyło. W najbliższym czasie chyba się nie wydarzy, chociaż to wiem, może wydarzyć się już jutro nawet, a może jeszcze dzisiaj nawet, a już poza kadrem. No, w każdym razie dobrze jest mieć chyba pomysł na to, co można robić w wolnych chwilach. Dobrze było jeszcze móc do tego wracać i pauzować to. Czytałem taką książkę Ultra Learning i tam była taka kobieta opisana, która jakoś tam, co to było, nie wiem, w sumie coś chyba z rachunkiem różniczkowym całkowym, była jakąś asystentką naukową. Nie będąc formalnie asystentką naukową, tylko zajmowała się tam jakimś przepisywaniem notatek czy czymś takim. I ona miała taką umiejętność, że potrafiła przełączać kontekst bez utraty czasu i energii. Czyli potrafiła pisać te jakieś tam rzeczy związane z rachunkiem różniczkowym, całkowym, co tam jej wpadło w oko. Gdy jej dziecko się przebudziło, potrafiła to sobie w głowie odłożyć na bok do pudełeczka, zająć się dzieckiem, zajmować się dzieckiem przez 6-10 godzin i później wrócić na 5, 10, 15 minut, to otworzyć to z pudełka i przetworzyć to z powrotem. I to jest chyba ta umiejętność, której brakuje większości, której brakuje 99% ludzkości, żeby przełączyć się w kontekście, no bo nie jest problemem znaleźć 5, 10, 15, 20 minut, natomiast te 5, 10, 15 minut poszatkowane, no nie daje nam opcji, żeby w ogóle wgryźć się w jakikolwiek temat. I tak naprawdę może jest to powiązane z tym, co teraz jest realizowane właśnie przez shorty na YouTubie, przez TikToka, przez Instagram, te filmiki krótkie, że łatwiej jest zaserwować komuś 15-sekundowe nagranie niż coś dłuższego, bo to 15-sekundowe nagranie jest w stanie skonsumować w całości, a czegoś dłuższego, nawet jeżeli obejrzy je, to tak nie będzie w stanie go przetrawić. Ale to takie dywagacje w sumie. Dobra, na dzisiaj to koniec. Idę jeszcze jakieś kroki powbijać na ogrodzie i pora będzie zakończyć ten dzień. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego wideo i zapraszam Cię na kolejne już jutro. Hej!